Wyobraź sobie, że budzisz się w środku nocy i nie możesz się ruszyć. Chcesz krzyknąć, ale nie wydobywasz z siebie głosu. Chcesz podnieść rękę, ale ciało cię nie słucha, jakby ktoś przygniótł cię do łóżka. A potem czujesz, że nie jesteś sam, że coś stoi w rogu pokoju i patrzy. Jesteś całkowicie przytomny. Masz otwarte oczy i jesteś sparaliżowany we własnym ciele. Jeśli kiedykolwiek tego doświadczyłeś, nie zwariowałeś i nic ci nie grozi. Twój mózg zrobił dokładnie to, do czego został zaprojektowany, tylko w najgorszym możliwym momencie. A do końca tego filmu zrozumiesz, dlaczego prawie każda kultura na Ziemi wymyśliła dla tego zjawiska demona i dlaczego twój własny mózg tworzy potwora, którego tam nie ma. Zacznijmy od pytania, które brzmi absurdalnie. Dlaczego w ogóle jesteś sparaliżowany, kiedy śpisz? Bo jesteś. Co noc. Nie zauważasz tego tylko dlatego, że jesteś wtedy nieprzytomny. Twój sen dzieli się na fazy, a najważniejsza z nich nazywa się REM. Od angielskiego Rapid Eye Movement. Szybkie ruchy gałek ocznych. To w fazie REM śnisz najintensywniej. Twój mózg jest wtedy niemal tak samo aktywny jak na jawie. Widzi obrazy, słyszy dźwięki, przeżywa całe historie. I tu pojawia się problem, który ewolucja musiała rozwiązać. Skoro w twojej głowie toczy się akcja, w której biegniesz, walczysz i uciekasz, to co powstrzymuje twoje ciało przed tym, żeby robiło to naprawdę? Odpowiedź jest genialna. Twój mózg cię wyłącza. W chwili, gdy wchodzisz w fazę REM, pień mózgu wysyła sygnał, który odcina twoje mięśnie od świadomej kontroli. Zjawisko nazywa się atonią mięśniową. Dwa neuroprzekaźniki, glicyna i kwas gamma-aminomasłowy, dosłownie paraliżują twoje ciało od szyi w dół. Nie możesz się ruszyć, bo gdybyś mógł, odgrywałbyś swoje sny. Kopałbyś, biegał, uciekał przez okno. Atonia to system bezpieczeństwa, który co noc unieruchamia cię dla twojego własnego dobra. I zwykle działa idealnie. Zasypiasz, ciało się wyłącza, śnisz, a rano system zdejmuje blokadę ułamek sekundy przed tym, jak się obudzisz. Nigdy nie łapiesz go na gorącym uczynku, ale czasami coś się rozjeżdża. Czasami twoja świadomość włącza się, zanim atonia zdąży się wyłączyć. Budzi się umysł, ale ciało wciąż jest zablokowane. I to jest właśnie paraliż senny. Jesteś przytomny, myślisz, widzisz pokój, w którym leżysz, ale twoje mięśnie są nadal w trybie snu, wciąż odcięte przez pień mózgu. Twój mózg pomylił się o kilka sekund. I te kilka sekund potrafi być najbardziej przerażającym doświadczeniem w twoim życiu. Bo teraz dochodzi druga część. Może myślisz teraz, że skoro to tylko chwilowy paraliż, to co w tym strasznego? Poleżysz kilka sekund i przejdzie. Gdyby na tym się kończyło, nikt nie wymyślałby demonów. Ale nie kończy się. Bo razem z ciałem w trybie snu zostaje jeszcze jedna rzecz. Twoje sny. Jesteś przytomny, ale wciąż jesteś jedną nogą w fazie REM, w której mózg tworzy obrazy. Więc twój umysł zaczyna wpuszczać elementy snu do realnego pokoju. Widzisz swoje wnętrze, swoje łóżko, swoje ściany, a mózg dokłada do tego rzeczy, których nie ma. I dokłada zawsze te same. Naukowcy badający paraliż senny odkryli coś niezwykłego. Ludzie na całym świecie, niezależnie od kraju, kultury i epoki, opisują prawie identyczne doznania. Kanadyjski badacz Alan Chaine, który przeanalizował tysiące relacji, podzielił je na 3 powtarzające się typy. I pojawiają się u ludzi, którzy nigdy o sobie nie słyszeli. Pierwszy to obecność intruza. Przytłaczające. Pewne jak skała poczucie, że ktoś jest w pokoju. Że stoi obok łóżka albo czai się w rogu. Nie widzisz go wyraźnie, ale wiesz, że tam jest. I wiesz, że nie jest przyjazny. Drugi to ucisk. Ogromny ciężar na klatce piersiowej, jakby coś na tobie się działo. Duszność. Wrażenie, że nie możesz oddychać. Że coś przygniata cię do materaca. Trzeci to doznania cielesne. Uczucie unoszenia się, spadania, wibracji, wrażenie, że jesteś wyciągany z łóżka albo że ktoś cię dotyka. I teraz zrozum, co tu się dzieje, bo to jest naprawdę fascynujące. Żadna z tych rzeczy nie jest przypadkowa. Każda z nich to twój własny mózg, który próbuje zrozumieć sytuację, w jakiej się znalazł i robi to jedynym sposobem, jaki zna. Weźmy uczucie ucisku na klatce piersiowej. W fazie REM twój oddech jest płytki i szybki, kontrolowany automatycznie, a mięśnie klatki piersiowej są częścią tej atonii. Kiedy budzisz się przytomny, próbujesz oddychać świadomie, głęboko, ale twoje ciało wciąż jest w trybie płytkiego oddechu snu. Czujesz opór, a mózg, szukając wyjaśnienia, podsuwa najprostsze. Coś siedzi mi na piersi. A obecność intruza? Za to odpowiada między innymi ciało migdałowate, część mózgu, która jest twoim systemem alarmowym, twoim wykrywaczem zagrożeń. W paraliżu sennym jest ono nadaktywne. Krzyczy, że coś jest nie tak, że jesteś w niebezpieczeństwie, bo przecież nie możesz się ruszyć. Ale nie ma żadnego realnego zagrożenia, które mogłoby wskazać. Więc mózg
zalany sygnałem strachu bez źródła, robi to, co potrafi najlepiej. Tworzy źródło. Skoro czuje taki lęk, to musi tu być ktoś, kogo powinienem się bać. I dorysowuje postać w rogu pokoju. Twój mózg dosłownie halucynuje potwora, żeby wytłumaczyć strach, którego sam nie rozumie. I tu historia robi się jeszcze ciekawsza. Bo skoro wszyscy ludzie mają ten sam mózg, to wszyscy widzą to samo. A to znaczy, że paraliż senny zostawił ślad w każdej kulturze świata na długo zanim nauka wyjaśniła, o co chodzi. Samo angielskie słowo nightmare, koszmar, pochodzi od staroangielskiego mere, demona, który według wierzeń siadał śpiącym na piersi i dusił ich w nocy. To nie przypadek. To wprost opis paraliżu sennego sprzed setek lat. W Polsce i na Słowiańszczyźnie ten sam demon nazywał się zmora albo mara. Stąd wzięło się słowo zmora. Wierzono, że to istota, która nocą przygniata śpiącego, siada mu na piersi i wysysa z niego siły. W Japonii nazywano to kanashibari, słowo oznaczające skrępowanie metalowymi więzami. W krajach arabskich mówiono o dżinnie, który przygważdża człowieka. W Chinach o duchu przyciskającym ciało. Na amerykańskim południu o wiedźmie, która jeździ na tobie w nocy, hag riding. Zauważ, jak niesamowite to jest. Ludzie z zupełnie różnych kontynentów, którzy nigdy się nie spotkali, opisali dokładnie to samo. Nieruchome ciało, ciężar na piersi, złowroga obecność. Bo wszyscy mieli ten sam mózg, który w tym samym momencie popełnia ten sam błąd i tworzy tego samego potwora. Demony z legend całego świata to w dużej mierze jedna i ta sama pomyłka ludzkiego mózgu, ubrana w różne kostiumy. Możliwe nawet, że część słynnych relacji o uprowadzeniach przez kosmitów to współczesna wersja tej samej historii. Harwardzki psycholog Susan Clancy i inni badacze zwrócili uwagę, że klasyczne opisy porwań, budzę się, nie mogę się ruszyć, obce istoty stoją przy łóżku, czuję, że coś mi robią, to niemal podręcznikowy paraliż senny. Zmienił się tylko kostium potwora. Kiedyś była to wiedźma albo demon. Dziś w epoce filmów o kosmitach mózg sięga po obraz, który zna. Szara istota z wielkimi oczami. To samo zjawisko, ta sama pomyłka mózgu, inna epoka, inny potwór. Skoro już wiesz, skąd to się bierze, pojawia się praktyczne pytanie. Czy można coś z tym zrobić? Tak. I zaczyna się od jednej rzeczy, którą właśnie dostałeś. Od wiedzy. Badania pokazują, że sama świadomość, czym jest paraliż senny, potrafi zmniejszyć przerażenie w jego trakcie. Jeśli w tym momencie, leżąc bez ruchu, pomyślisz, to jest paraliż senny. Mój mózg się pomylił. Ta postać nie jest prawdziwa. Odbierasz zjawisku jego największą broń. Strach przed nieznanym. Bo paraliż senny sam w sobie jest całkowicie niegroźny. Trwa zwykle od kilkunastu sekund do 2 minut i zawsze mija sam. Nikt nigdy nie umarł od paraliżu sennego. Groźne jest tylko to, co dokłada do niego przerażony umysł. Co jeszcze pomaga? Rzeczy prozaiczne, bo paraliż senny lubi konkretne warunki. Pojawia się częściej, gdy jesteś niewyspany, gdy śpisz w nieregularnych godzinach, gdy jesteś zestresowany i gdy śpisz na plecach. Badania to potwierdzają, więc jeśli zdarza ci się często, wystarczy czasem uporządkować sen, wysypiać się, kłaść o stałych porach i spróbować spać na boku. A w samym środku epizodu, kiedy nie możesz się ruszyć, jest jeszcze jedna sztuczka. Nie walcz z całym ciałem naraz, bo to zwykle nasila panikę. Zamiast tego spróbuj poruszyć jednym palcem. Jednym. Skup całą uwagę na czubku palca u dłoni albo u stopy i spróbuj nim drgnąć. Ten mały ruch często wystarcza, żeby przełamać atonię i wybudzić całe ciało. Więc następnym razem, gdy obudzisz się w środku nocy przygnieciony do łóżka z czymś stojącym w rogu pokoju, przypomnij sobie, co się naprawdę dzieje. Twoja świadomość obudziła się kilka sekund za wcześnie. Twoje ciało jest jeszcze zablokowane, żeby chronić cię przed twoimi własnymi snami. A postać w rogu to nie demon, nie zmora i nie kosmita. To twój własny mózg, który tak bardzo boi się tego, czego nie rozumie, że woli stworzyć potwora, niż zostać sam ze strachem bez twarzy. Przez tysiące lat ludzie budzili się tak jak ty i myśleli, że nawiedza ich zło. Ty masz nad nimi jedną przewagę. Wiesz, że potwór jest zrobiony z ciebie samego. A gdy to wiesz, przestaje być straszny.